Są takie dni, kiedy podczas nagrywania jest wyjątkowo szaro i ponuro. I to pewnie akurat dlatego do testu przypadł mi akurat taki Peugeot 308 SV z ultraoszczędnym silnikiem 1.6 HDI pod maską. Sprawdzimy dziś, jak auto roku 2014 poradzi sobie w roku 2016. Zapraszam. Tutaj parę słów o wersji kombi. Jest ona około 30 cm dłuższa od hatchbacka, ma także przedłużony rozstaw osi. Wygląda trochę jak Volkswagen Golf Variant, ale chyba w tej klasie przecież o to chodzi. Skoro o wyglądzie mowa, moim zdaniem 308 jest jednak nieco konserwatywne w kwestii designu, szczególnie z tyłu, ale jeżeli nie chcecie, aby auto wyglądało jak Lamborghini Veneno, to 308 na pewno Wam się spodoba. Przestrzeń bagażowa 308 ma 556 litrów pojemności. Jest to trochę mniej od klasowych rywali, ale wszystko jest tu ładnie poukładane, bagażnik jest foremny, po bokach mamy wygodne kieszenie, a siedzenia składają się na płasko. Co ciekawe, bagażnik miałby prawie 600 litrów pojemności, gdyby nie dojazdowe koło zapasowe, które dostajemy w standardzie. Jak na rodzinne kombi przystało, miejsca z tyłu jest oczywiście bardzo dużo. Bez problemu zmieszczą się rośli pasażerowie, pod warunkiem, że są Marcinem Gortatem. Niestety nie przewidziano dla nich z tyłu nawiewów, natomiast w wyższej wersji wyposażeniowej mamy tutaj podłokietnik z uchwytami na kubeczki. Z przodu również mamy dużo miejsca, zarówno nad głową, jak i na boki. Peugeot to naprawdę przestronne auto, a to się ceni. No i największy mankament tego wnętrza. Niezależnie od tego, czego nie dotknę i czego nie ruszę, wszystko skrzypi i trzeszczy. Nie wiem, czy jest to kwestia zastosowanych materiałów, czy jest to kwestia ich spasowania, ale po prostu jest to złe. Nie powinno mieć to miejsca w kompakcie za taką cenę, a tym bardziej nie powinno mieć miejsca w samochodzie roku. Wnętrze jest całkowicie uproszczone. Nie znajdziemy tu prawie żadnych przycisków, co może być uznane za wadę, lecz nie musi. Jedyne, czego mi osobiście brakowało, to regulacji klimatyzacji w formie klasycznych pokręteł, bo cała reszta bardzo fajnie dostępna jest na ekranie dotykowym. Zresztą jest on przyjazny w użyciu, nie robi nam problemów, system działa płynnie i jest intuicyjny. Nawigacja to w testowanej wersji wydatek 2500 zł, także działa bez zarzutu. Jeszcze jedna rzecz, której przyznaję się, że w innych autach nie sprawdzałem, natomiast tutaj bardzo mi się przydała w chłodne poranki, to fakt, że cały ekran dotykowy możemy używać mając rękawiczki. A jeżeli już jestem w rękawiczkach i zmieniam biegi, to parę słów o skrzyni. Nie jest to najbardziej precyzyjny mechanizm, drążek ma dosyć długi skok, ale da się z tym żyć. Teraz pewnie zapytacie, a co z tą kierownicą? Tak, jest mała, jest bardzo mała i osobiście mi to nie pasuje. Pomimo, że dobrze leży w dłoniach i naprawdę jest świetnie wykonana, to po prostu jest za mała i niewygodnie się nią manewruje paradoksalnie przy parkowaniu. Natomiast sam układ kierowniczy działa fajnie, daje odczucie tego, co dzieje się z kołami, co się ceni. Peugeot nie jest strzał pokonującą łuki z wielką gracją, bo no cóż, troszkę się wychyla na boki, ale jego prowadzenie daje frajdę. Tylko przy prędkościach autostradowych wspomaganie działa troszkę zbyt intensywnie. Zawieszenie? Typowo po francusku, czyli raczej komfortowo, ale bez przesady. Jest to kompromis z naciskiem na dobre wybieranie nierówności i bardzo mi się to podoba. Bo silnik nadaje 308 raczej dosyć leniwego charakteru. To słynne, choć zmodernizowane 1.6 Blue HDI. Pali tyle co nic, nadaje się idealnie dla kierowców o spokojnym stylu jazdy, którzy slow driving wyznają jako religię. I to pomimo całkiem przyzwoitych osiągów. Do setki w niecałe 10 sekund, 300 Nm momentu obrotowego, a elastyczność wystarczająca w pełni do sprawnego poruszania się bez redukowania biegu. To naprawdę dobra jednostka silnikowa, ale jeżeli akurat nie robicie tras, to mało przydatna. Spalanie. W trasie da radę złamać granicę 4 litrów, w mieście będzie to około 5,5, na autostradzie do 6. Warto jednak dodać, że wszystkie nasze pomiary były przeprowadzane przy minusowej temperaturze i na zimowych oponach, także myślę, że gdyby warunki były bardziej optymalne, to spalanie byłoby ciut niższe. Testowany egzemplarz wbrew trendowi doposażania aut prasowych we wszystko, co świat widział, nie jest najwyższą wersją wyposażeniową. To wersja Active, niższa od topowej Allure. Czy to źle? Czy czegoś brakuje?
No my na dobrą sprawę, czego nam tutaj brakuje? Mamy dwustrefową automatyczną klimatyzację, mamy cały ten system inforozrywki. Fakt, że akurat nawigacja jest dokupiona. Wszystko, czego potrzebujemy do jazdy. No może ogrzewanie foteli byłoby fajne zimą, ale przecież bez tego da się obejść. I bardzo się cieszę, że dostałem akurat taką wersję do testu, bo jest to typowa konfiguracja, którą klienci bardzo często wybierają w salonach. Tylko cena. 308 w podstawowej wersji jest droższa od Octavii czy Golfa. Co stoi za tymi pieniędzmi, które dopłacamy w stosunku do konkurentów? Nie wiem, ale sam francuskiego kompakta polecam. Słyszeliście? Ucieszył się. Zawsze mam przed oczami pewną reklamę. Główny bohater Hindus postanawia porozbijać swojego Hindustana ambasadora na prawo i lewo, upodabniając go do Peugeota 206. Dlaczego wspominam o tym autku miejskim? Ponieważ dzisiaj testujemy jego wnuka, model 208 z ultraoszczędnym silnikiem HDI. 99-konnej. Co więcej, kosztuje ona także więcej od mocniejszej jednostki 1.6 o mocy 132 koni mechanicznych. Przy zakupie warto się więc zastanowić, czy na pewno interesuje nas wersja turbodoładowana. Układ kierowniczy Aurisa jest naprawdę precyzyjny, a sztywność auta połączona z naprawdę dobrym...